To co my, babcia, dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić kapustę na ciepło. Młodą, z pomidorami. Obieram ją z zewnętrznych liści. Teraz ją umyjemy. Mamy przygotowaną kapustę do krojenia. Wytnę jeszcze głąb. Niektórzy skroją razem z głąbem, ale ja go usuwam. Wiesz, młodą kapustę nie trzeba tak drobniutko kroić, bo ona jak jest taka długa, to ja ją jeszcze sobie później w ten sposób podzielę. O. I co, to już do gara teraz? Teraz będę wkładała do gara. Teraz mamy następną połówkę, wkładamy do gara. Mówisz, że trochę poupychasz, ale ona potem usiądzie. Tak, ona usiądzie zupełnie. Jak dostanie ciepła, zacznie siadać od spodu. I zrobi się z niej połowa, jak nie jeszcze mniej. Teraz dolewam wody. Mówisz, że ty na wyczucie dolewasz. Ja na wyczucie, tak. Zaraz sprawdzę sobie, jak będzie mało, jak się zagotuje. I kapusta musi być cały czas nieprzykryta. Nie wolno jej przykrywać? Nie powinno, nie wolno. Pozostaje kapusta gorzka. Aha, jak się przykryje, to ona może się zrobić gorzka. No, o. I w porządku. A teraz włączę gaz. Włączony gaz i niech się zaczyna gotować. I zobaczysz, jak ona będzie siadała pod wpływem ciepła. To co, to teraz czekamy? Teraz będziemy czekać, aż się kapusta zagotuje. Przygotuję sobie koperek ze 3 ząbki czosnku i będziemy czekać. To tak na oko tego koperku też wzięłaś? Na oko wzięłam koperku, tak. Ja wszystko takie, jak gotuję tutaj kapustę, to na oko. Koper dodaję dopiero na koniec, jak będę już przyprawiała. A teraz drobno sobie posiekam. Wybiorę ze 3 ząbki czosnku, nie więcej. 3 ząbki czosnku. Tak. Niektórzy dodają czy cebulę przysmażoną. Ja nie dodaję, dlatego że nie wszyscy w domu lubią. I co, mamy 3 ząbki czosnku? Mamy 3 ząbki czosnku, tak. Mamy koperek, tak? Tak. I czekamy teraz. I czekamy teraz, aż kapusta będzie ugotowana. Przemieszasz? Tak, przemieszam, żeby zaczęła równomiernie siadać, nie? Żeby ta na dole nie była zupełnie miękka. No, chwilę i znowu za chwileczkę przemieszam. No jeszcze chwilę, to będziemy już mogli później swobodnie mieszać. Teraz sprawdzimy, jaka jest miękkość. Najlepiej taka, gdzie jest tam z takim grubym liściu przy głąbie. Jeszcze troszkę. Teraz przemieszamy. Teraz już jest wszystko fajnie, bo od środka mogę mieszać. A teraz przyprawiam mieszanką warzyw zamiast soli. Jeżeli ktoś nie lubi mieszanki różnych warzyw czy przypraw, to może samą solą. To może sobie samą solą posolić, a później będzie przyprawiał sobie pieprzem, czy jak uważa, co mu będzie odpowiadać. A ty masz mieszankę warzyw Ja mam mieszankę suszonych, tak? Z solą. Tak. No i zostawiamy jeszcze z 10 do 15 minut. I teraz już możesz przykryć, tak? Tak, teraz już przykryłam, bo Chyba 15 minut pod przykryciem się gotowało. 15 minut, zaraz sprawdzimy wszystko. Co? Jak to wygląda? Fajnie wygląda, woda odparowała. I z całego garnka zostało pół kapusty. Próbujesz? Tak, spróbuję teraz i powiem. Ja bym jeszcze Tomciu dołożyła przyprawy. Jeszcze trochę przyprawy? Tak, jeszcze troszkę przyprawy. No. A później Po spróbowaniu można doprawić, nie? można sobie doprawić według smaku. Czosnek wciskamy. Tak, teraz wyciskamy czosnek. To Troszeczkę oleju. teraz troszeczkę oleju. No a teraz dokładam pastę pomidorową. To 400 gram tej pasty, tak? Na taką główkę kapusty. Troszeczkę winnego octu jabłkowego. Aha, jabłkowy ocet winny. Jabłkowy, tak. I koperek. Teraz koperek, tak. Po spróbowaniu jeszcze mówisz, że troszeczkę soli. Tak, ja to solę troszeczkę do smaku, żeby było. To już trzeba próbować, nie? I każdy powinien tak, sobie każdy sam według też. smaku. Niektórzy lubią mocniej słone, niektórzy mniej.
Ale ten jest taki delikatny, nie? Tak, bardzo delikatniutki. Zresztą my nie robimy ostrych takich rzeczy, tych warzywnych. Raczej delikatne. To teraz mamy już gotową kapustę, wyłączam gaz i mamy gotowe. Możemy podawać, biorę ziemniaczki, ugotuję i podawać kapustę z ziemniaczkami i jajkiem sadzonym, a ewentualnie jako dodatek do drugiego dania, do jakiegoś mięska. No i pycha, nie? No, To co, to smacznego. Smacznego.